Witajcie, ja się nazywam Michał Rutkowski i jest to mój kanał. Dzisiaj kontynuujemy część trzecią budowy resortu na Filipinach. Na wstępie chciałbym przeprosić, miał być live w niedzielę, ale ze względu na to, że słychać chyba jestem troszeczkę przeziębiony i też inne tam sprawy rodzinne nie pozwoliły mi zrobić tego live'a. Mam nadzieję, że się uda w kolejną niedzielę albo i szybciej, jak będę miał czas. I na wstępie chciałbym się odnieść do paru komentarzy. Jednym z komentarzy jest tutaj pod filmem Nie kłam, napisał Tiftit. Nie kłam, nie kupuje, tylko żona kupuje, a ty płacisz. Ty jako obcokrajowiec nie masz prawa kupić żadnej nieruchomości na Filipinach. Tak, ma rację, odpisałem. W sensie prawnym masz rację, pozdrawiam. W każdym sensie odpisał. Po co udajesz, że jest inaczej? No słuchajcie, jeśli chodzi o zakup ziemi na Filipinach, jest to niemożliwe przez obcokrajowca i to wszyscy o tym wiedzą, mam nadzieję. Dlatego jest takie powiedzenie: jeśli inwestujesz na Filipinach, inwestuj tylko pieniądze, które możesz stracić, jak na giełdzie na przykład kryptowalut. Tak, oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla obcokrajowców jest wynajem długoterminowy i to najlepiej od jakiejś firmy, a nie od dziewczyny. Ale kolega Tifti nie wziął pod uwagę tego, że mamy dwójkę dzieci i moja żona zarabia więcej niż ja. I można powiedzieć, że to ona kupuje ten resort i za niego płaci. No, tak. Jest troszeczkę w tym prawdy. Na pewno środki, które ja zarobiłem, czy moja żona, nie ma znaczenia, bo nie mamy rozdzielności majątkowej. W dużej części zostają w Polsce, a część przeznaczamy tylko na budowę resortu. Kolejna sprawa. No jeśli się ze mną rozwiedzie czy coś, ja ufam swojej żonie, to dalej zostaje to dla dzieci. A po co my pracujemy? Dla swoich dzieci, żeby miały wszystko. Miały mieszkanie, prawda? Miały dobry start. Po co mi to, jak będę wąchał te kwiatki od dołu? Więc dlatego napisałem w pewnym sensie. Prawnie tak. Próbowałem się troszeczkę dowiedzieć, jeśli chodzi o kolejne sprawy, czyli zakup ziemi na przykład na firmę, gdzie 40% nie mam, a 60% udziałów ma moja żona. I według prawa na Filipinach nie możecie tak zrobić, ponieważ jest to oszustwo. Firma nie można zakładać firmy tylko i wyłącznie po to, żeby kupić ziemię. Tak? Możecie założyć firmę, kupić ziemię, ale też musicie budować coś na tej ziemi, na przykład fabrykę czy resort. Ale nie może być tak, że kupicie tylko, założycie spółkę tylko, żeby kupowała ona ziemię i żebyś ten obcokrajowiec miał 40%. I kolejna sprawa też, interesowałem się tym, aby kupić ziemię albo resort, żeby był na dziecko. To też jest problematyczne. Dlatego ostatecznie będzie na tytule moja żona i też tak jak niektórzy jeszcze robią, jest kolejna sprawa, czyli żona będzie właścicielem ziemi, ale ja będę właścicielem budynków na tej ziemi. Czyli gdyby żona chciała mnie wyciućkać, będę mógł te budynki zabrać ze sobą albo je zburzyć. Coś w tym jest. No nie. Wszystko robimy po to, żeby dzieci nasze miały lepiej niż my mieliśmy. Przynajmniej to jest moja opinia. I tak zostałem wychowany. Więc kolejne pytanie tak naprawdę z komentarzy chciałbym odnieść się. To jest 1500 metrów działka to nie resort. 15 000. I zgadzam się w zupełności. Działka jest za mała pod resort. Dlatego może to źle nazywam, ale to mają być pokoje do wynajęcia. Tak? 6 albo 8, jeszcze tego nie zdecydowałem. Będę wiedział maksymalnie za miesiąc. Obiecuję z ręką na sercu. Chodzi o to, żeby ja się nie muszę dorabiać, nie muszę mieć 100 pokoi czy 50 pokoi do wynajęcia, żeby na tym zarabiać. Mi to jest totalnie niepotrzebne. Ja już się dorobiłem w swoim życiu. Chodzi o to, żeby mogło się to utrzymywać samo i nie trzeba było do tego dokładać. A to, że to będzie małe i będzie mały do tego potrzebny wkład, żeby to pilnować i utrzymywać, to jest nasz plus, bo my nie chcemy, żeby to była nasza praca na zarobek.
Tym bardziej, że w biznesplanie przy 6 pokojach, jeśli będzie to wynajęte w pełni, zysk jest bez liczenia podatku około 20 000 złotych miesięcznie. Więc o czym my mówimy? Tak? Oczywiście jest będzie dużo minusów i plusów, prawda, tak jak braliśmy pod uwagę to, że na przykład po wynajęciu pokoju, pokój będzie uszkodzony, coś w pokoju nie będzie działało, a zaraz przyjedzie kolejny klient, dlatego chcę, żeby tych pokoi było ze 2 więcej, na wszelki wypadek, żeby, jeśli będzie pełne obłożenie, żeby nie było negatywnych komentarzy na przykład, że nie działa klimatyzacja, że coś, bo mi się nie uda w jeden dzień tego naprawić. No jest dużo, nie prowadziłem nigdy resortu, ale cały czas sobie buduję tą wiedzę i jeszcze mam na to chwilę czasu, żeby to było na dobrym poziomie. Dobra, przyszły nam 2 filmy. Jeden film od konstruktora, od firmy budowlanej i drugi film od brata Jerlin, który pracuje do tej firmy. Pracuje. I nawet teraz obecnie buduje nasz resort. Więc chciałem z Wami obejrzeć ten resort i jeszcze chwilę pogadamy, mam kilka newsów dla Was. Jeszcze krótkim wstępem, zanim przejdziemy do oglądania filmu, chciałbym powiedzieć, że dla tych, co oglądają pierwszy raz, budujemy resort na Filipinach, na wyspie Negros, w części Oriental, a dokładnie niedaleko miasta Dumaguete, w mieście Valencia. No dobra, zabierajmy się do oglądania. Słuchajcie, to wideo dostaliśmy od brata Jerlin około tygodnia temu. Czyli to był jakiś 53 dzień budowy. Tutaj nie wiem dlaczego, ale nagrywał budowę sąsiadów. Tutaj jednym z naszych sąsiadów właśnie będzie miał taki budynek, taki dom. Nie widzę miejsca na basen jeszcze, ale widać, że trochę miejsca na działkę ma. Tutaj już po lewej też było widać dom też. No, tego nie było, jak byliśmy 2 miesiące temu. A tu jest działka nasza. Już widać, że płot stoi, bo ostatnio widzieliśmy 1,5 tygodnia temu na filmie. Zaczęli wykopywać doły pod filary. Jest zbrojenie, leży. Przepraszam za jakość filmu, naprawdę widać, że nie ma doświadczenia w kręceniu. Ale no nic nie poradzę. O, tutaj już widzę zbrojenie przygotowane pod filary. O. Nie wiem, po co są te metalowe słupki są porobione. Możecie mi powiedzieć po co? Tam robią u sąsiadów drewniane, a tutaj metalowe. Nie wiem, jaka jest różnica. Tą część po prawej stronie, co widzicie, to będzie pod te pokoje do wynajęcia. Tutaj te 6 do 8 pokoi pod wynajęcia już jest wykopane. A ta część to będzie dom w kształcie litery L. Kurczę, przestań trząść tą kamerą. O, tak wyglądają wykopy pod filary. No, ten film, który dostaliśmy od konstruktora, od firmy budowlanej, jest lepszej jakości. Zaraz się zacznie. O, to będą filary nasze, nie wiem co myślicie o nich. Bardzo chętnie, bardzo jestem ciekawy, jakie macie zdanie na ten temat. Ten film jak kręcił, to już było po zakończeniu budowy, jak już pracownicy poszli do domu po godzinie 17. No ogólnie fajnie to wygląda. Dzisiaj jak to nagrywam jest 59 dzień budowy, no a to było tydzień temu, tak? I sprzed 4 dni mam jeszcze film, zaraz się zacznie, od firmy budowlanej, gdzie tam wszyscy pracują ciężko, było widać. Przepraszam, musiałem się napić, bo cały czas jestem przeziębiony. O, i to jest film, który dostałem od właściciela. Nagrany GoPro, z tego co wiem. I jakbyśmy sobie policzyli tych pracowników tutaj, no to tam ze 30 albo 40 ich buduje. Z tego co słyszałem, to właśnie właściciel firmy przeniósł dużą część pracowników
do budowy naszego resortu. Powiedzcie mi, po co oni to montują? Bo nie jestem do końca pewien. Będą na tym stać? Będą układać ściany? No tutaj zelewane to będą tylko filary, a tak to będą pustaki. A, bo też będzie drugie piętro tutaj, bo to będzie dwupiętrowe, więc może dlatego. Dużo więcej roboty. No nasz dom będzie parterowy, prawda? 160 metrów parterowy bez piętra, a tutaj te 6 pokoi do wynajęcia będzie 3 na dole i 3 na górze. Więc to może dlatego. Nie znam się na budowaniu. Liczę na wasze komentarze, jak to tutaj wygląda i co oni tutaj robią. Ale widać, że troszeczkę ich tam pracuje dookoła naszego projektu. Powiedzcie mi coś odnośnie grubości zbrojenia, co widzieliście. To już jest normalne, nie takie jak w ogrodzeniu. Z tego co widzę. A tutaj widzicie, w kształcie litery L będzie dom. Tą część tutaj co widzimy to będzie salon z aneksem kuchennym, a dalej będą pokoje. Pokoje i sypialnie. No rozumiem, że to jest, będzie wylewka tutaj dookoła pod ściany. A co z podłogą? Jak to jest podłoga robiona? Będzie po prostu wylane samopoziomująco? Ja jestem ciekawy, jak to jest. Ogólnie słyszałem, że dla naszego resortu są używane lepsze materiały niż dla innych domów, które tam są budowane, ale ja tego nie mówiłem. No. Ogólnie na Filipinach dalej jest susza, z tego co wiem. I się nie dziwię, że ci co mieszkają na Filipinach, tak jak Baran na przykład, to jak tam jest bardzo, bardzo gorąco, to uciekają do Polski. Ale ogólnie się cieszę, że ja tam przyjeżdżam, a on wyjeżdża. Nie będzie żadnych niesnasek, że tak powiem. Ręczna robota. Nie wiem dlaczego nie użyją koparki. Wiem, że mają taką małą koparkę, żeby to wykopać. Chyba że tam jest dużo kamieni, dlatego. O, widzicie jak to jest zrobione? Ciekawie to wygląda. Twarda ziemia. Tu jeszcze z tyłu mamy tyle miejsca za domem, ale nie wiem dokąd jest nasza działka. Podejrzewam, że to będzie miejsce na septic tank i parking. No ładnie, ładnie się uwijają chłopaki. No spokojnie im tam 30 pracuje. I odczuwalna temperatura jest powyżej 30 stopni. Ciężka praca. Średnia pensja takiego jednego pracownika w zależności od kwalifikacji to jest 400 do 500 peso za dzień pracy. Czyli na polskie to jest jakieś 40 zł, 40 parę złotych. Między 35 a 44 zł. Ogólnie z tego co mi się wydaje, to będą musiały być 2 septic tanki, prawda? Szamba. Jedno pod nasz dom, a drugie będzie pod te pokoje do wynajęcia.
Tam na pewno będzie musiał być większy pojemnik na szambo. No i tu jak widzicie w oddali, no to są te dwa budynki, już są budowane, sąsiadów. Ten po lewej był rozpoczęty jak my byliśmy 2 miesiące temu, a ten po prawej jeszcze w ogóle go nie było. Ktoś tam mówił o poziomnicy, no chyba nie mają, nie widziałem przynajmniej, żeby używali. Ale wiem, że jest na każdej budowie kierownik budowy, co nimi zarządza. No twarda ta ziemia jeszcze, kurczę, tak sucho tam jest, więc jeden musi rozbijać i to nawet nie mają młotów, kurczę. Normalnie to młotem powinien wejść i raz, dwa, a oni to wszystko ręcznie robią. No jestem w szoku. Ale słuchajcie, no to jest też taki plus może. Wyobraźcie sobie, że tam by była maszyna. No to połowę osób, które tam są, by nie miały pracy. Tylko by zarobiła firma, co sprzedaje maszyny. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Pogoda piękna, to chyba z rana jest kręcone w ogóle. Musiałem się trochę o ten film upominać. Powiedziałem właścicielowi firmy, że potrzebuję film raz w tygodniu i musi być to kilka dni przed jego publikacją, muszę go otrzymać. Co obiecał mi, że się postara, ale też nie chcą pokazywać cały czas tego samego, prawda? Z tego co wiem, to teraz przerzucili bardzo dużą część pracowników właśnie na budowę naszego resortu, ponieważ no, ten film jest nagrywany 4 dni temu, a dzisiaj jest 59. dzień budowy, więc zostało im jeszcze 90 dni na skończenie, a nie stoi żadna ściana. Słabo to widzę. Słabo to widzę. Ale i tak uważam, że w 200 dni się wyrobią. Największy problem będzie wiadomo z wykończeniem, z płytkami, z podłączeniami wszystkiego, prawda. To jest dużo czasochłonne i dużo mniej osób potrafi to robić. Mam nadzieję, że mają na przykład, nie wiem, 6 kurde, co potrafi kłaść płytki i wtedy jeden kładzie w domu, a inni kładą w pokoju do wynajęcia i jest to położone raz, dwa. Nie znam się, ile można metrów płytek położyć w ciągu dnia. 4? Nie no, jak wielkości płytki to kurczę, o tym nie mówiłem, całą podłogę można zrobić. Jak płytka ma 50×50, a chcę mieć takie właśnie duże płytki, no to kurczę, 4 płytki kładzie i metr kwadratowy. O, na zdrowie. No ładnie, fajnie, że tego nie pocięli, tylko cały film jest. Słuchajcie, no to był film z naszej budowy sprzed 4 dni, czyli po 55 dniach. Jak dla mnie trochę mało, ale to też nie jest tak, bo to jest 55 dni po podpisaniu kontraktu. Więc to i tak jest dobry czas według mnie, bo no 59 dni dzisiaj jest od podpisania kontraktu, a już w ogóle budowa trwa. No w Polsce to jest nieraz na dokumenty czekasz dużo dłużej. Jeśli chcielibyście zobaczyć jak buduje ta firma Orange Cade Group, to zapraszam do strony tutaj osoby, którą poznałem właśnie tam w Walencji, Tom and Har Presents u nich na stronie i mają, zobaczmy sobie, codziennie dają update z budowy. I możecie zobaczyć, jak to wygląda ta ich budowa. Ja tam byłem 2 miesiące temu i oglądaliśmy tą budowę jego. No i jest ogólnie duży postęp przez te 2 miesiące,
Ale dalej zostało, to jest teraz mają chyba 133 dzień, kręcą i jeszcze mają trochę do skończenia tak naprawdę. Jeszcze z miesiąc co najmniej będą kończyć. I oczywiście możecie sobie wejść na stronę, czy na Facebooka, czy na YouTube'a Orange Kate Group i zobaczyć, co tam oni piszą. Słuchajcie, 59 dzień podpisania kontraktu i od razu mówię, mogę Wam powiedzieć newsa. Kupiliśmy bilety na Filipiny i lecimy na Filipiny za 2 tygodnie. Bilety są horrendalnie drogie. Za 4-osobową rodzinę, 2 dorosłych, syna, który ma 3,5 roku i córkę, która ma rok, zapłaciliśmy 16 000 w obie strony tylko i wyłącznie z Warszawy do Cebu. I kolejne 2000 z Cebu do Dumaguete. Oczywiście to są round trip bilety, czyli w jedną i w drugą stronę. Zobaczmy sobie, pokażę Wam loty na przykład tutaj na Skyscannerze. I na jedną osobę, na przykład z 2 czerwca do 1 września loty kosztują od 4500 zł. Z jedną albo z 2 przesiadkami. Tutaj akurat jest lot Turkish Airlines, 22 godziny i 15 minut lotu w jedną stronę i 23 godziny 15 minut w drugą stronę. Dostałem dzisiaj powiadomienie na Google. Tutaj mamy kolejne powiadomienie, że są tanie loty na Filipiny. No i wchodzę, patrzę, otwieram, patrzę 3000 zł. To jeszcze nie ma takiej tragedii za ten 3000 zł w obie strony. Ale lot 43 godziny 55 minut w jedną stronę, a w drugą 45 godzin 35 minut. Tutaj mam za 3200, 32 godziny i powrót 36. Gdzie nasz lot kosztował, nie wiem, jakieś 4,5 do 5 tysięcy złotych, jest 19 godzin w jedną stronę. Więc jest różnica i jeśli się leci z dziećmi, no to lepiej, to ja wolę jednak krócej lecieć, mieć tą krótszą przesiadkę. Słuchajcie, no ostatnie 4 dni Was maltretowałem filmami z naszego długiego weekendu majowego, gdzie byliśmy w Blue Mountain Resort. Teraz niebawem w piątek pojawi się film ze strzelnicy. Jeśli ktoś jest zainteresowany strzelaniem, to możecie obejrzeć. Jeśli nie, no to go tam pomincie. I pewnie jeszcze ze 2 filmy się pojawią na kanale przed naszym wylotem. I potem już będziemy robić filmy z Filipin. Bo planuję już, zapłaciłem za samochód, planujemy odebrać samochód. I trochę pozwiedzać i Wyspę Negros, i Bohol. Mamy w planach odwiedzić Mariusza Szpakowskiego, prawda, z Bohol. I tam parę innych rzeczy. O, już pierwsze zakupy są poczynione. Żurek i barszczyk zawsze przywożę, bo tego Wam brakuje. Będzie jeszcze jakaś kabanochy albo jakaś kiełbasa z tego co wiem. No i się widzimy na Filipinach. Ale jeszcze chwila. No i postaram się wrócić do tego live'a. Kupiłem sprzęt do robienia live'ów. Ostatnio tego live'a co robiłem 1,5 tygodnia temu, to robiłem właśnie na tym. Dzisiaj mi przyszła obudowa, case do YOLO Boxa Ultimate. I mam nadzieję, że się wszystko uda. Słuchajcie, jeszcze oczywiście pamiętajcie, że jest Patronite. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają i co, no do następnego. Czekam na Wasze komentarze, zostawcie lajka, suba, łapkę w górę i widzimy się w następnym vlogu.